Cześć siemanko, z tej strony Skotek, a dzisiaj otworzymy i przetestujemy drukarkę 3D Bambu Lab A1 Mini. Drukarkę kupiłem sam, więc zostaw lajka i suba, jeżeli chcesz więcej tego typu filmów. Także jeżeli formalności mamy już za sobą, to lecimy do unboxingu. W zestawie razem z drukarką dostajemy taki woreczek z akcesoriami oraz z rzeczami potrzebnymi do zmontowania drukarki, rozpałkę do grilla z naklejkami, silniczek do łódki, takie coś do wyrzucania odpadków oraz kapeczkę filamentu. Sam build plate, który dostajemy w zestawie, jest to chropowata, teksturowana płyta PEI. Sam montaż drukarki jest banalnie prosty. Wystarczy odkręcić blokadę osi Z, przykręcić parę śrub do stołu roboczego oraz zamontować coś do czyszczenia dyszy. Po uruchomieniu drukarki zobaczyłem ekran startowy, na którym wybrałem język. Niestety nie ma polskiego. Oraz drukarka kazała mi zeskanować QR kod aplikacją Bambu Handy. Po czym drukarka była sparowana z moim kontem. Następnie nazwałem drukarkę oraz uruchomiłem pierwszą kalibrację. Drukarka na początku zaczęła mierzyć dźwięk ruchu silników, by zminimalizować hałas podczas jej pracy. Drukarka przeprowadziła już konfigurację razem z poziomowaniem stołu i innymi rzeczami oraz zaktualizowała się, więc w końcu coś wydrukujmy. Na pierwszy druk leci Benchy, ale najpierw, jakby inaczej, załadujmy filament, który był dołączony do zestawu. W tym celu na ekranie wybieramy opcję Load i wybieramy typ naszego filamentu, w tym przypadku PLA Basic od Bambu Lab. Filament załadowany, więc pora puścić wcześniej wspomniane Benchy z karty SD.
Dobra, ale co to by był za test, gdybym nie pokazał wam, jakie wydruki zrobiłem przez ponad 2,5 miesiąca korzystania z tej drukarki. Tu się skupię na kilku wydrukach, które wydrukowałem. Także zaczynając od lewej, tutaj mamy skrobaczkę, ona była dołączona z drukarką na karcie SD. Z taką podstawką. Tutaj breloczek z moim imieniem. Pojemnik na odpadki z drukarki. Jego się montuje tutaj. Uchwyt do przenoszenia samej drukarki. Taka kostka, która się cała rusza. Infinity Cube to jest takie coś, co możecie sobie robić takie coś. Po prostu antystresowa zabawka. Lecz u niej miałem niestety taki problem, że odczepił mi się kawałek podczas druku. No i później zaczęły się problemy z przyczepianiem do stołu, dlatego używam sobie takiego oto kleju zmywalnego w wodzie i jak najbardziej zdaję egzamin. I tak, Big Benchy do tego motorka, który dostaliśmy na samym początku. I tu miałem jeden problem, że że spadały mi warstwy tu lekko, jak sobie zobaczycie. I z tyłu na okienku też jest takie mały spad. I zobaczmy jeszcze małe Benchy. Napis wygląda dobrze. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać. Widać go dobrze. Samo Benchy wygląda naprawdę ładnie, się prezentuje, lecz niestety tutaj warstwy też opadają trochę na tym oknie. Więc reasumując, czy warto kupić tą drukarkę 3D? Według mnie jak najbardziej. W cenie około 900 zł jest to najlepszy sprzęt. A ja dziękuję wam za oglądanie. 2 filmy na ekranie, miejsce na subskrybujkę i do następnego.